Refleksje Alberta Camusa były fundamentalne dla rozwoju tego, co później nazwano filozofią absurdu. Dla niego absurd wynika ze zderzenia między ludzkim pragnieniem odkrycia głębszego sensu istnienia, a niemożnością znalezienia takiego sensu w obojętnym, milczącym i pozbawionym celu wszechświecie. Świat sam w sobie nie jest absurdalny. Absurd rodzi się z konfrontacji między człowiekiem a tym brakiem odpowiedzi. Irracjonalność tej relacji między nami a wszechświatem jest tym, co stanowi absurd. Choć często kojarzony z egzystencjalizmem, Camus nigdy nie zaakceptował tej etykiety. Niektórzy klasyfikują go jako egzystencjalistę ateistycznego, ale nawet te nazewnictwo by odrzucił. W swoich pismach Camus wyraża coś jeszcze bardziej paradoksalnego. Nie wierzę w Boga i nie jestem ateistą. Ta sprzeczność doskonale ilustruje absurdalną logikę, którą proponuje paradoks nie tylko racjonalny, ale egzystencjalny. Niemożność udowodnienia zarówno istnienia, jak i nieistnienia Boga odzwierciedla istotę absurdu. W książce Mit Syzyfa pisze o człowieku, który po utracie wszystkich złudzeń widzi siebie jako obcego w cichym i zimnym wszechświecie. To poczucie bezradności, oddzielenie człowieka od świata, aktora od sceny, jest tym, co nazywa absurdalnością. Camus rozpoczyna swoją analizę radykalną prowokacją. Istnieje tylko jeden prawdziwie poważny problem filozoficzny, a tym problemem jest samobójstwo. Mit Syzyfa służy jako metafora dla tej refleksji. Ocena, czy życie zasługuje na przeżycie, jest, według niego, punktem wyjścia dla wszelkich badań filozoficznych. Poza samobójstwem fizycznym, Camus również potępia to, co nazywa samobójstwem filozoficznym. Akceptację przekonań nie dlatego, że są przekonujące, ale dlatego, że są wygodne. Ta kapitulacja przejawia się w przystąpieniu do gotowych systemów religijnych, zamiast stawić czoła udręce wątpliwości. Stanowi to radykalny kontrast z propozycją duńskiego myśliciela Sørena Kierkegaarda. Choć był chrześcijaninem, Kierkegaard ostro krytykował Kościół instytucjonalny, ponieważ widział w nim narzędzie duchowej bierności. Dla niego wielu uważało się za chrześcijan, nie rozumiejąc nawet, co to oznacza. Kierkegaard mówił, że gdy dojrzał i otworzył oczy na rzeczywisty świat, zaczął się śmiać i nie mógł już przestać. Dla niego świat jest absurdalnie sprzeczny, a życie w nim wymaga odwagi. Jedną z jego najbardziej uderzających idei jest to, że lęk powstaje z wolności. To zawrót głowy spowodowany możliwością wyboru. W Chorobie na śmierć opisuje ja jako syntezę między skończonym a nieskończonym. Pierwszy reprezentuje naszą bezpośrednią rzeczywistość. Drugi – wszechświat możliwości. Jesteśmy wynikiem tego starcia między tym, czym jesteśmy, a tym, czym moglibyśmy być. Gdy zanurzamy się w nieskończoności, czyli w nieskończonych możliwościach tego, czym moglibyśmy być, ryzykujemy, że się zgubimy. Mamy wolność wyboru, ale jeśli tylko marzymy o wszystkim, co moglibyśmy zrobić, bez faktycznego działania, wtedy nasza wolność jest zmarnowana. Ten paraliż w obliczu nieograniczonych wyborów uniemożliwia nam życie w pełni. Zostajemy uwięzieni w fantazjach o tym, czym moglibyśmy się stać, ale w praktyce pozostajemy nieruchomi, nie realizując niczego. Z drugiej strony możemy zagubić się w skończoności, gdy pozwalamy się biernie kształtować przez normy kulturowe i presję społeczną. W tym przypadku przestajemy zastanawiać się nad naszymi opcjami i zaczynamy żyć automatycznie, jak kopie innych, odpersonalizowani. Najbardziej niepokojące jest to, że wielu nawet tego nie zauważa. Wierzą, że podejmują decyzje z własnej woli, ale w rzeczywistości po prostu podążają za tym, czego inni od nich oczekują. Ich wybory bardziej odzwierciedlają wolę rodziny, przyjaciół lub społeczeństwa, niż ich własną świadomość. Wyjście zaproponowane przez Kierkegaarda to skok wiary. Irracjonalny akt, ale konieczny oddania się chrześcijaństwu. Dla niego to doświadczenie jest najbardziej autentyczne, jak to możliwe, ponieważ pochodzi z wnętrza podmiotu. Camus, przeciwnie, uważa ten skok za formę wycofania się w obliczu absurdu. Camus sprzeciwia się wierze religijnej, nawet uznając, że nie może udowodnić, że Bóg nie istnieje. Jego myśl wydaje się pojawiać w bezpośredniej odpowiedzi na ideę Kierkegaarda i dzieła rosyjskiego powieściopisarza Fiodora Dostojewskiego, którzy również stawiają czoła absurdowi, by następnie rzucić się w skandal wiary.
Camus miał głęboki kontakt z pismami Dostojewskiego i znalazł w nich niewyczerpane źródło refleksji, zwłaszcza w powieściach Biesy i Bracia Karamazow. Był szczególnie poruszony postacią Iwana Karamazowa, którego ateistyczna postawa wydawała mu się najbardziej spójna wśród bohaterów. Iwan mówił, że jeśli Bóg jest martwy, to wszystko jest dozwolone. Ta prowokująca afirmacja rezonowała w Camusie, chociaż krytykował skok wiary dokonany zarówno przez Kierkegaarda, jak i Dostojewskiego. Dla niego ten skok reprezentował zaprzeczenie absurdu, porzucenie uczciwości w obliczu braku znaczenia. Dostojewski z czasem odrzucił absurd, godząc się z chrześcijaństwem, co Camus postrzegał jako niedopuszczalną ucieczkę. W powieści Biesy Dostojewski przedstawia radykalną refleksję. Albo jest Bóg i wtedy życie ma sens i cel, albo nie ma Boga i wszystko, co robimy, jest puste i bez wartości. Świat stałby się wtedy wielkim kosmicznym żartem. Kiriłow, wyrazista postać z Biesów, ucieleśnia to napięcie egzystencjalne. Dochodzi do wniosku, że jeśli Bóg nie istnieje, to konieczne jest, aby sam przejął tę rolę. Jednak, aby dokonać tej transformacji i potwierdzić swoją najwyższą wolność, decyduje się odebrać sobie życie. Jeśli Bóg nie istnieje, to ja jestem Bogiem, mówi Kiriłow. A żeby to przekształcenie nastąpiło, wierzy, że samobójstwo jest konieczne. W ten sposób, zabijając się, nie tylko zaprzecza Bogu, ale ogłasza swoją boskość. Dla niego zaprzeczenie Bogu to domaganie się boskiego miejsca, a to wiąże się z poświęceniem własnego życia. Kiriłow jest świadomy sprzeczności. Ostatecznie, jeśli nieobecność Boga czyni nas wolnymi, dlaczego kończyć życie właśnie w momencie, gdy ta wolność została zdobyta? On jednak postrzega swoją śmierć jako gest hojności, przykład do naśladowania dla wszystkich, którzy pragną podążać tą drogą aż do końca. Nie zabija się z rozpaczy, ale z miłości. Jego samobójstwo jest pedagogiczne, manifest na rzecz absolutnej wolności. Jego akt miałby być katalizatorem nowej rewolucji duchowej. Umierając, chciał nauczyć innych wartości życia bez Boga, przeżywanego intensywnie i bez złudzeń. Jego ostatnie słowa „wszystko jest dobrze” podsumowują tę akceptację. Podczas gdy Dostojewski widział samobójstwo jako logiczną konsekwencję nieobecności Boga, Camus proponuje inną drogę. Nie powinniśmy się zabijać, ale żyć wiedząc, że jesteśmy skazani i odnajdywać wielkość właśnie w tej tragicznej świadomości. Dla Camusa prawdziwy człowiek absurdu znajduje swój najwyższy wyraz w mitologicznej postaci Syzyfa. Skazany przez bogów na pchanie kamienia pod górę wiecznie, tylko po to, by zobaczyć, jak toczy się z powrotem do punktu wyjścia, żyje uwięziony w cyklu wysiłku bez nagrody. Żywa metafora daremności ludzkiej kondycji. Ta kara, choć okrutna, ujawnia coś istotnego. Absurd nie tkwi tylko w cierpieniu, ale w świadomości cierpienia. Syzyf staje się symbolem człowieka, który odmawia poddania się nihilizmowi, który rozumie daremność swojego zadania, ale mimo to trwa. I to właśnie to czyni go ludzkim. Camus twierdzi, że ten opór, ten marsz beznadziei jest wystarczający, aby wypełnić serce człowieka. I konkluduje: musimy wyobrazić sobie Syzyfa szczęśliwego, ponieważ to, co się liczy, to nie końcowy wynik, ale sama walka, wytrwałość w obliczu pewności porażki. Jest moment, kiedy Syzyf, schodząc z góry, jest na krótko wolny. W pełni rozumie swoje przeznaczenie i w tej chwilowej jasności odnajduje formę wyższości. Staje się silniejszy niż kamień, który go zniewala, ponieważ świadomość daje mu tragiczną wolność, ale prawdziwą. W tej wizji Syzyf jest jednocześnie ofiarą i buntownikiem. Absurd nie jest cichym więzieniem, ale stanem, któremu można stawić czoła z odwagą i jasnością. Camus proponuje, że świadome przeżywanie tego stanu jest jedyną filozoficznie uzasadnioną odpowiedzią. Chodzi o ciągłe powstanie przeciwko pustce, niekończącą się walkę między człowiekiem a otaczającą go ciemnością. Jasność jest aktem buntu, ponieważ ujawnia niemożliwą przejrzystość. Wiedzieć, że życie nie ma sensu, a mimo to z niego nie rezygnować. Każda sekunda świadomości jest wyzwaniem rzuconym wszechświatowi. Tak jak niebezpieczeństwo budzi człowieka do jego własnej wrażliwości, bunt metafizyczny poszerza jego świadomość i zmusza go do wyboru, nawet bez gwarancji, sposobu istnienia, który nie ugina się przed absurdem.
Buntować się to odmawiać biernej akceptacji absurdalnej rzeczywistości i potwierdzać w zamian inne istnienie, bardziej intensywne i pożądane. To w tym punkcie Camus twierdzi: życie to akt nieposłuszeństwa, a im bardziej wolna jest jednostka, tym bardziej nieznośna się staje dla świata, który nalega na oswajanie. Dla Camusa samobójstwo nigdy nie powinno być uważane za ważną alternatywę. Jest ono, podobnie jak skok wiary, skrajną formą kapitulacji. Oba zaprzeczają istocie absurdu, ponieważ są równoznaczne z przyznaniem, że życie jest rzeczywiście nie do zniesienia i bez wyjścia, co dla Camusa byłoby błędnym wnioskiem. Przyjęcie tej postawy oznaczałoby potwierdzenie absurdalnego skazania istnienia, jakbyśmy zgadzali się z wyrokiem, że jedyną możliwą odpowiedzią jest poddanie się. Przeciwnie, Camus wierzy, że jedyna prawdziwa odpowiedź leży w ciągłym buncie, w odmowie poddania się, nawet w obliczu rozpaczy. Prawdziwie absurdalny człowiek to ten, który żyje ze świadomością swojego stanu, a mimo to idzie naprzód z pasją. Jego jasność w obliczu nieuniknionej śmierci nie paraliżuje go, ale właśnie skłania go do wydobycia znaczenia z samej konfrontacji z nicością. To ta płonąca świadomość, ten płomień buntu, która nadaje sens życiu. Zamiast szukać zewnętrznych absolutów, odtwarza je subiektywnie, kształtując wartości na podstawie własnego istnienia, nawet wiedząc, że nie ma ostatecznej podstawy, która by je usprawiedliwiała. Camus twierdzi, że powinniśmy żyć bez odwołania, to znaczy bez uciekania się do transcendentnych uzasadnień, bez oczekiwania na boskie odkupienie. Zamiast tego, życie należy przeżywać wychodząc z własnego wnętrza, z ludzkich wysiłków, aby potwierdzić swoje miejsce w świecie. I to właśnie sprawia, że jego myśl jest tak uderzająca. To, co nas porusza, to nie tylko siła metafor, których używa, ale fakt, że wydaje się w nie naprawdę wierzyć. Syzyf ze swoim kamieniem nie jest tylko obrazem, staje się rzeczywisty dla Camusa, a w konsekwencji rzeczywisty również dla nas. To jest literacka i filozoficzna wielkość Camusa. Przekształca koncepcje religijne w świeckie symbole, a następnie nadaje im moc niemal religijną, żyjąc nimi z taką szczerością. Działa tak, jakby te idee były faktycznie namacalne i dlatego nabierają one wagi i rzeczywistości. Podczas gdy chrześcijaństwo obiecuje niebiańską wieczność, Camus szuka wieczności w świadomym powtarzaniu teraźniejszości. Nie chce wykraczać poza życie. Chce je poszerzyć tu i teraz. Dla niego to wystarczy. Ale czy ten bunt, proponowany przez Camusa, jest tylko gestem symbolicznym? Może nie. Pisarz Primo Levi w Pogrążeni i ocaleni oferuje świadectwo, które wydaje się bezpośrednio dialogować z myślą Camusa. Opisuje swoje doświadczenie jako więzień w nazistowskim obozie koncentracyjnym i jak, nawet tam, zdecydował się pozostać niezłomny w swojej niewierze. Levi twierdzi, że przez cały czas, kiedy był więźniem w lager, niemiecki termin używany do oznaczenia nazistowskich obozów koncentracyjnych, takich jak Auschwitz, pozostał wierny swojej świeckiej wizji świata. Pośród systematycznego horroru i zinstytucjonalizowanego okrucieństwa nigdy nie odwoływał się do idei boskiej sprawiedliwości czy transcendentalnej opatrzności, która wyjaśniałaby lub usprawiedliwiała takie potworne zjawisko. Przeciwnie, to właśnie ta naga brutalność potwierdziła jego odmowę przyjęcia jakiejkolwiek metafizycznej pociechy. Niemniej jednak był moment, kiedy dotknęła go pokusa modlitwy. Było to w październiku 1944, podczas oczekiwania na przejście przed komisją, która decydowałaby, czy zostanie wysłany do komory gazowej, czy jest jeszcze zdatny do pracy przymusowej. Nagi, ściśnięty między innymi nagimi mężczyznami, z kartą identyfikacyjną w dłoni, Levi zdał sobie sprawę z bezpośredniej bliskości śmierci. W tej ułamku czasu poczuł impuls, aby prosić o pomoc, aby odwołać się być może do wyższej siły, ale ta myśl trwała krótko. Nawet w środku skrajnej udręki rozum przeważył. Dla niego byłoby nieuczciwe zmieniać zasady gry właśnie pod koniec rozgrywki, tylko dlatego, że przegrywa. Modlitwa w tej sytuacji byłaby, według jego własnych słów, nie tylko absurdalna, ale bluźniercza. Do kogo by się odwołał? Na jakiej podstawie praw? Dla Leviego ten akt byłby najbardziej bezbożną formą bezbożności, sprzecznością ze wszystkim, co przeżył i bronił do tej pory. Oparł się.
Wiedział, że jeśli przeżyje, będzie wstydził się tego momentu słabości. Odrzucił błagania i w ten sposób pokazał, że możliwe jest stawienie czoła przerażeniu z godnością, bez uciekania się do złudzeń. Dokładnie tak, jak zaproponował Camus w swojej filozofii absurdalnego buntu.